Cześć, witajcie serdecznie w nowym 2022 roku. Zapraszam na pierwszy film tegoroczny. Jak widać na podglądzie zajmę się znowu starymi szkłami M42. Słuchajcie, a tak naprawdę to będą same obiektywy 50 mm plus i w okolicach, bo chciałem porównać po prostu bokeh, jaki można z tych obiektywów uzyskać. Powędrujemy sobie od Japonii przez Rosję i NRD. No, największa część tych moich obiektywów jest oczywiście pochodzi z Socjalistycznego Związku Republik Radzieckich, bo tak to się kiedyś pięknie nazywało, czyli główna reprezentacja to będą Heliosy i Industary, ale mam tutaj też Takumara, Pentacona i Tessara ze starego NRD-ówka. A teraz bierzmy się do roboty. Słuchajcie, chciałem pokazać wam najpierw troszeczkę jak wyglądał mój setup, ale oczywiście zachęcam przy okazji również do subskrybowania mojego kanału. A sam setup ustawiłem sobie jakąś tam zabawkę, choinka w tle, liczne światełka dadzą nam bokeh i zaraz pokażę jak wygląda tutaj szerzej. Aparat na statywie oczywiście, żadnego ekstra oświetlenia, zwykłe domowe światełko i po prostu strzelamy. Ustawiłem tak blisko jak można ustawić ostrość po prostu w tych starych obiektywach i nie zmieniając położenia strzelałem zdjęcia kolejnymi obiektywami. Słuchajcie, tu używam adaptera M42 przykręconego do adaptera Comlight i Canona R6. Pierwsze zdjęcie, jakie widzicie, to fajny, ładny, gładki, nowoczesny bokeh z Sigmy Art 50 mm przy 1.4 po to, żebyśmy mieli po prostu referencję. No i wchodzimy w porównywanie z kolejnymi szkiełkami. Zacznę od szkieł ogniskowej 50 mm, pierwszy Industar 52, on się tak nazywa, z przysłoną maksymalnym otworem 3,5. No jak widzicie, ten bokeh no nie jest jakiś szałowy, kontrast nie jest szałowy, no i generalnie nie jest to mistrz do robienia zdjęć z bokeh i tyle. Dobra, lecimy dalej. Następna 50 w moim zestawieniu to tym razem Tessar z Jeny z maksymalnym otworem 2,8, no i oczywiście większy maksymalny otwór to i lepszy bokeh, ale zobaczcie, że w ogóle nie widać jakiegoś takiego swirly bokeh, tak jakbyśmy oczekiwali po starym obiektywie, więc jest to coś, co jest akceptowalne, ale w żaden sposób nie fascynujące, więc jeżeli szukacie jakiegoś super obiektywu do bokeh, no to nie jest ten. Kolejne szkło zagra rolę w tym filmie dwa razy, to Industar 61 LZ. Dlaczego dwa razy? Dlatego, że to jest szkło makro, więc można się nim zbliżyć mocno do obiektu i to później pokażę. Ale na razie spójrzmy sobie tak po prostu na bokeh. Znowu nie jest swirly, jest bardzo przyzwoity, taki normalny, dość nowoczesny i trudno właściwie cokolwiek jeszcze tu dodać. No i pora na najjaśniejszy z moich starych 50 M42, to Pentacon z przysłoną 1.8. No i co widzimy? Widzimy, że po pierwsze bokeh jest piękny, ładny, gładki, ale zaczyna być widać też swirly bokeh. Spójrzcie na te kółka bokeh, im dalej od środka, tym one są bardziej spłaszczone, to właśnie tworzy ten fajny efekt i jeżeli kupicie Pentacona, no to te swirly bokeh gdzieś tam może wam się w zdjęciach pokazać. Ok, spójrzmy sobie na wszystkie 50 jednocześnie. Moim zdaniem no tutaj w cuglach wygrywa Pentacon 50 z przysłoną 1.8, ten większy otwór przysłony daje mu przewagę, no i dodatkowo widać lekki swirly bokeh, co też jest plusem przecież. Ok, wracamy do porównywania z Sigmą Art. Pierwszy będzie troszeczkę dłuższy, Takumar 55 1.8, no ze ślicznym bokeh, naprawdę ślicznym, ładnym rozmycie. Zobaczcie, obiektyw 1.8 ma właściwie taki bokeh jak obiektyw 1.4 w Sigmie. Delikatnie widać swirly, ale bardzo delikatnie, więc to jest super ekstra szkło, ja je uwielbiam. No i przyszła pora na grupę Heliosów. Zaczynam od 44.2, to jest najstarszy z moich Heliosów. No widać od razu, że bokeh jest kompletnie inny niż Sigma. Jest i swirly, jest i duża zmiana w kolorze, w kontraście przede wszystkim. Jest mało kontrastowy ten obiektyw, ale bokeh daje piękny. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że ostry jest przy maksymalnym otwarciu przysłony tylko i wyłącznie na środku i wszystko co będzie gdzieś po bokach będzie już nieostre, więc to trochę utrudnia kadrowanie, ale bokeh jest fajny i na pewno można tym fajne zdjęcia ustrzelić. Kolejne szkło to Helios 44.3, w wielu porównaniach uznawany za najlepszy. No na pewno jest bardziej kontrastowy od dwójki, troszkę są lepsze kolory. Swirly jest bardzo ładny. No w ogóle obraz tego obiektywu jest super, jak robiłem nim zdjęcia na żywo też mi się bardzo podobały. Widzimy oczywiście, że w porównaniu z Sigmą, kontrast, nasycenie kolorów, to wszystko odstaje w efekcie. Robienie zdjęcia takim starym obiektywem daje fajne efekty, które normalnie uzyskuje się, nie wiem, w Photoshopie na przykład, a tutaj wychodzą prosto z obiektywu, więc na pewno jest ok.
A teraz wydaje mi się, że Helios, który jest najbardziej dostępny, jest ich najwięcej, 44 M4. No i co? Troszkę lepszy kontrast niż z trójki. Swilly dla mnie niemalże identyczny, więc zależy kto co lubi. Jeżeli ktoś lubi bardziej nasycone, fajniejsze, mocniejsze kolory, no to tutaj ta czwórka chyba ma przewagę nad trójką, zwłaszcza, że w cenach rynkowych jest o połowę tańsza, więc to też ma swoje znaczenie i na pewno można robić tym obiektywem piękne zdjęcia. I ostatni już z moich Heliosów, tym razem wersja 44M5, najnowszy. Dla mnie właściwie niczym nie różniący się od wersji czwartej, więc nie ma specjalnego znaczenia, który sobie kupicie, w zależności od tego, co złapiecie. To był właściwie najtańszy chyba z Heliosów, jaki kupiłem, bo kupiłem go za 105 zł razem z Zenitem TTL przy okazji, więc było bardzo tanio. Zdjęcia robi ładne, chociaż nie testowałem go jeszcze osobno, także nie ma filmu tylko o tym Heliosie i to właśnie sobie przypomniałem, że należy go zrobić. Okej, to popatrzmy sobie na wszystkie Heliosy jednocześnie obok siebie. No są pewne różnice, one nie są jakieś kolosalne. Widać, że dwójka jest mniej kontrastowa, jest zimniejsza. M5 wydaje mi się też odrobinę zimniejszy od M4. Wszystkie mają dokładnie identycznie ustawiony balans bieli, więc to co widzicie w różnicy w kolorach to jest kolor, który renderuje obiektyw. Trójka od M4 niewiele się różni, więc czy faktycznie trójka jest takim najlepszym szkłem do bokeh? No może niekoniecznie. Jak dorwiecie gdzieś Heliosa 44 M4, to myślę, że zupełnie spokojnie to szkło będzie wam ekstra służyło. No i na chwilę wracam do Industara 61LZ, bo ten przysunięty na swoją minimalną odległość ostrzenia jest po prostu genialny. Bokeh jest cudowny, nowoczesny, ekstra rozmyty, wielkie kółka, pomimo tego, że średnica maksymalna przysłony to tylko 2,8, a przymknięty do 5,6, do gdzieś między 5,6 a 8 daje ten swój świetny taki gwiazdkowy bokeh, który jest no zupełnie charakterystyczny dla niego i typowy. Dobra, czas na podsumowanie. Słuchajcie, to nie był konkurs, więc trudno mówić o zwycięzcach. Ja chyba najbardziej z tych obiektywów, jeśli chodzi o bokeh, lubię Heliosy, no i ten Industar 61 naprawdę daje radę w takich zastosowaniach półmakro. Nie wiem jakie jest wasze zdanie, dajcie znać w komentarzach, które wam się bardziej z tych obiektywów podobają, jakie macie własne doświadczenie, jeżeli macie coś z takich szkieł. No wyszło jasno, że gdzieś tam, no powiedzmy Tessar z Jeny to nie jest szkło do uzyskiwania jakiegoś spektakularnego efektu bokeh. Również nie nadaje się do tego naleśnik Industar. Przypominam o subskrypcjach, one bardzo mnie motywują. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Wkrótce chyba wrócę na moment do super szerokokątnych obiektywów nowoczesnych, ale tak na 100% nie jestem jeszcze pewien. A w tym odcinku to tyle. Cześć, trzymajcie się i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku.